Pewnie niektórzy z Was posiadający TikToka natrafiło na filmik, który przedstawia młodego mężczyznę ubranego w dres, próbującego uciec ze szklanej klatki przez sufit podczas swojej rozprawy sądowej. Filmik na tej platformie zebrał kilka milionów wyświetleń i zszokował wielu użytkowników aplikacji. Jednak co tak naprawdę się tam stało? Kim jest ten mężczyzna oraz najważniejsze, za co był sądzony? Zacznijmy od początku. Wieczorem 9 grudnia 2019 roku policja otrzymała zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców, którzy słyszeli głośny krzyk kobiety dochodzący z mieszkania przy ulicy Samuila Marsaka w Moskwie. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze natknęli się na klatce schodowej na martwe, nagie ciało młodej kobiety, które było pokryte licznymi ranami kutymi oraz dziwnymi znakami narysowanymi jej krwią na jej ciele i głowie. Zwłoki kobiety leżały przy jej mieszkaniu, dlatego policjanci postanowili przeszukać jej dom. Okazało się, że w mieszkaniu przebywał mężczyzna, który został zauważony przez policję w trakcie modlitwy w jednym z pokoi. Mężczyzna był pokryty krwią, co stanowiło niezaprzeczalny dowód na to, że to on jest mordercą. Ofiarą była urodzona w 1998 roku Ariadna Koroj. Jednak to, co najbardziej mrozi krew w żyłach, to fakt, że mężczyzna znaleziony w mieszkaniu to brat zamordowanej kobiety, Leonid Greiser. Podczas aresztowania Leonid Greiser miał zaledwie 18 lat w trakcie dokonania barbarzyńskiego czynu. W mieszkaniu rodzeństwa policjanci napotkali pokrytego krwią Leonida, który, jak sam przyznał, modlił się wtedy do szatana. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, a po chwili został aresztowany. W mieszkaniu na stole znaleziono również dużą ilość narkotyków, która mogła należeć do 18-latka. Po zatrzymaniu mordercy, mężczyzna tłumaczył, że zabójstwo siostry zostało zlecone dla niego przez szatana. Uważał on, że nie miał innej opcji i musiał zamordować kobietę. Mówił też, że zrobił to w pełni świadomie, a swoją wersję wydarzeń podtrzymywał nawet podczas procesu sądowego. W dzień rozprawy sądowej przeciwko Leonidowi mężczyznę umieszczono w tzw. akwarium, czyli szklanej klatce, w której przytrzymywano najgroźniejszych przestępców. Fakt ten jednak nie powstrzymał go przed podjęciem prób ucieczki. Początkowo wystawił on swoją nogę przez dziurę w drzwiach, jednak szybko zorientował się, że nie da rady uciec tą drogą. Policjanci na sali wtedy zwrócili mu uwagę, aby stał spokojnie i niczego nie kombinował. Po chwili jednak Leonid dostrzegł, że sufit akwarium składał się z belek, które miały pewne odstępy między sobą. Z racji, że Leonid był dość szczupły, postanowił podjąć ryzykowną próbę ucieczki przez sufit. Mężczyzna wystawił głowę ponad klatkę i starał się uciec przez otwór w podwieszanym suficie, odpychając się nogami od ścian akwarium Sądu Okręgowego Szrebiński w Moskwie. Trzech policjantów po zauważeniu, co robi morderca, rozpoczęli uderzanie go pałkami, jednak to nie zatrzymało mężczyzny przed kontynuacją ucieczki. Dopiero użycie paralizatora sprowadziło mężczyznę na ziemię. Po całej tej sytuacji część sufitu znajdująca się nad szklaną klatką była cała zniszczona, a po nieudanej próbie ucieczki Leonidowi założono kajdanki na ręce. Ostatecznie, 10 miesięcy po spektakularnej próbie ucieczki, Leonida Greisera uznano za niepoczytalnego i skierowano go na przymusowe leczenie do szpitala psychiatrycznego.